Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Honor wraca na kanał. Dawno nie było w końcu coś nowego od Honora, a mianowicie Honor Magic 5 Pro, czyli tegoroczny flagowiec. Otóż to tej marki. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. Kolor zielony, tak to nazywają. Jest też wersja czarna. Tył jak zwykle szczotkowany, to mi się podoba. W wielu smartfonach takie szczotkowane szkło, które jest z tyłu, naprawdę robi wrażenie. Wyspa na aparaty, duża, trochę odstająca, kształci koła, ale dlaczego tak odstaje, to za chwilę, bo widzimy tutaj jeden zoom jest specyficzny, ale o nim będzie za chwilę. Całość ładnie wykonana, metalowa ramka, od dołu oczywiście głośnik USB Typ-C, złącze, jeżeli chodzi o kwestie związane z kartą SIM. Jak to tutaj jest rozwiązane, zaraz sobie zobaczę, tylko małe przemeblowanie. Trzeba zerknąć pod cyngiel do wyjmowania. Jak to tutaj Honor mamy rozwiązał? Mamy jedną SIM-kę i drugą SIM-kę, czyli dwie karty SIM możecie sobie włożyć. Micro SD widzę, że się nie da wrzucić, więc nie rozszerzymy sobie pamięci. Lewa strona praktycznie czysta. Od góry IRDA. No to taka klasyka wśród chińskich marek smartfonów. Nadal mają. Większość już tego nie ma. Mikrofon, głośnik. No i cóż, ekran. Co nam tutaj daje w ogóle Honor? Mamy 6,81 cala. Ekran OLEDowy. Rozdzielczość 2848 na 1312. Bardzo nietypowa, ale duża. Jest wcięcie na dwa aparaty. To przypomina mi starsze smartfony sprzed paru lat. Też tak rozwiązywała pewna marka, znaczy się Huawei tak robił. Ekran typu OLED, więc jak najbardziej fajnie. Co możemy sobie tutaj porobić, jeżeli chodzi o kwestię tego ekranu i ustawienia? Zobaczmy, co tutaj jest. Oczywiście tryb ciemny. Myślę, że warto wyłączyć w przypadku OLED-u jak zwykle. Jest tryb książki. Co nam robi telefon czarno-białym? Fajna rzecz. Tego typu tematy lubię. Przydają się czasami. Są można motywy, oczywiście czcionki. To już nie na razie teraz ściągał. Jest rozmiar wyświetlacza. Możemy zrobić, żeby wszystko było jeszcze mniejsze. Fajnie, temperatura barwowa, wyraziste, normalne, plus ręczne ustawianie. To jest ok. Rozdzielczość ekranu inteligentna. Myślę, że dla baterii zawsze dobra. Można tutaj oczywiście od tej maksymalnej do niższej sobie poustawiać. Częstotliwość odświeżania ekranu też myślę, że dobrze zostawić dynamiczną. Mamy tutaj aż 120 Hz, więc topowa, że tak powiem, opcja. Ulepszenia dla filmów. Myślę, że można sobie to włączyć, zawsze sugeruję. Zwiększoność szybkości klatek, a czemu nie? I praktycznie więcej ustawień wyświetlania. Pokaż szybkość sieci. Aha, to jest to. Pasek nazwy operatora. Też można sobie włączyć, wyłączyć wcięcie. Aha, o, wiem o co chodzi. Czyli kwestia tego tutaj OLO. Dobra. Wyświetlanie w trybie pełnoekranowym. Też można sobie przełączać, pododawać. No, jest trochę opcji. Nie da się ukryć. Co jest sercem tego smartfona? No bo to chyba też ważny temat dla każdego. Mamy tutaj Snapdragona 8 Gen 2, super. Grafikę Adreno 740. Snapdragona wszyscy znacie, no maksymalnie jeden rdzeń 3,19 GHz, a reszta to już troszeczkę wolniej. Jest też, są dodatkowe układy bezpieczeństwa od Honora. Tutaj użyte. Oddzielny układ graficzny, w specyfikacji, w jakim sensie raczej Adreno tu jest, ale może ja coś nie do końca rozumiem. 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej. Myślę, że tutaj ten brak już karty microSD raczej nie będzie nam aż tak bardzo przeszkadzał. Ekran jasności nie zauważyłem specyfikacji, więc sobie sprawdzimy tak naprawdę, jaka ona jest u mnie sprzętowo. No standardowo tu jest Google, od góry mamy z tej strony powiadomienia, z tej strony ustawienia. Też takie dodatkowe można sobie robić jakby podfoldery w ustawieniach. Co my tu mamy? W ogóle jest to oczywiście Android 13 z nakładką Magic OS 7.1. Co tutaj jest? Informacje o urządzeniu, system aktualizacji, no to wiadomo, co tu możemy się spodziewać. Funkcja ułatwienia dostępu, też jest tutaj trochę tematów. Jest asystent od Huawei i Jojo. Chyba jakoś tak bym to nazwał. Do przetestowania.
Lokalizacja to standardowe rzeczy. O ekranie popatrzyliśmy sobie. Połączenia Honor, czyli można łączyć się z różnymi urządzeniami Honora. No i praktycznie z tematów tyle. Tu wiadomo, ubijanko, tu już poinstalowane rzeczy do testów. Tak to wygląda. Co dalej ze specyfikacją? Myślę, że to co na tyle, bo co my tutaj mamy? Mamy 3 aparaty. Główny aparat szerokokątny, 50 megapikseli, światło 1.6 z optyczną stabilizacją obrazu. No, ładnie, bardzo jasny. Zobaczymy, jak będą wychodzić fotki. Ultra szerokokątne 50 megapikseli ze światłem 2.0 i peryskopowy zoom z teleobiektywem. 50 też megapikseli, światło 3.0, optyczne 3.5 i cyfrowa seta i optyczna stabilizacja obrazu. No, myślę, że do potestowania i to bardzo będą zdjęcia z powiększeniami, bo domyślam się, że tutaj Honor ładnie będzie to robił. Mamy 3.5, mamy tą dyszkę. Zobaczmy, jak będzie wyglądała seta w tym momencie. No, ale to trzeba gdzieś na zewnątrz będzie porobić, więc to na pewno do posprawdzania. No, oczywiście trybów od groma z przysłoną, nocne portrety, upiększanie opcje oczywiście można sobie wybrać. Powiem wam, że tak wstępnie na tym ekranie wyglądają dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak z wideo i przechodzenie między obiektywami. Zobaczmy sobie, co on tutaj potrafi zrobić. Czekajcie. Jest jakiś przeskok, czy coś w tym stylu? No, był mały przeskok z obiektywu i przejdziemy za chwilę na zoomy. Też coś małe. O, widać, że troszeczkę skoczył. A to już będzie cyfrowo jechać do 10. No, można się bawić. Oczywiście jest film. O kurczę, tego się nie spodziewałem po Honorze. Można vlogu nawet nagrywać, luty nakładać. No, jak ktoś wie, o czym mówię, to się może ucieszyć. Płaski profil barwny, czyli po prostu na nagrywanie vlogu później można sobie tutaj nakładać jakieś luty, ewentualnie już w postprodukcji robić różne rzeczy. Też mamy parę lutów w ogóle już w telefonie. No, powiem wam, że tutaj Honor mnie zaskakuje, że takie fajne feature'y są dla osób, które nagrywają. No, nieźle. Jest tryb profesjonalny, no to tutaj nie zawodzi, wszystko pewnie można poustawiać. I więcej, jest super makro, naklejki, skaner. Do przetestowania zobaczymy, jakie robi zdjęcie. Wstępnie wypada aparat fajnie i ciekawie. Co będzie? Zobaczymy. Na froncie mamy 12 megapikseli plus drugi aparat do wykrywania tak zwanej głębi, czyli no przydatna sprawa. Na pewno przydatna przy rozblokowywaniu, które łapie twarz. No, byście widzieli. Ja naprawdę jestem trochę schowany za aparatem i mikrofonem. Daję radę. Jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, kurczę, też jest turbo szybki. Zapowiada się chyba fajny smartfon. Tak wstępnie, ale to zobaczymy po testach dalej. Następne tematy. Bateria 5100 mAh, czyli typowe koło 5000 będzie. Jest ładowanie indukcyjne do 50 W. Jest ładowanie zwykłe, 66 W. Ładowarka oczywiście w zestawie z kabelkiem. W zestawie mamy jeszcze case'a, który troszkę chroni te obiektywy, ale no taka duża wyspa, no ma prawo się coś z nią stać, więc trzeba uważać na ten telefon na pewno, więc to wskazane. Trochę się palcuje, ale to widać. I łączność też tutaj trochę mnie Honor na plus, że tak powiem, zaskoczył. No wiadomo, że mamy 5G, te sprawy wszystkie tym związane spoko, ale mamy Wi-Fi w standardzie BE, czyli Wi-Fi w standardzie 7. Niech da znać ktoś w komentarzu, kto ma Wi-Fi 6 albo Wi-Fi 6E, a co dopiero Wi-Fi 7 już obsługuje ten sprzęcior. Ciekawe, chociaż widzę, że częstotliwości tylko 2, 4 i 5 GHz, nie ma obsługi 6 GHz dla 6E, no tak, może coś będzie upgrade, nie wiem, ale wygląda to ciekawie. Bluetooth 5.2, wszelkie profile bluetoothowe są za PTX-em, a PTX-em HD, GLONASS, Galileo, Baidu, te wszystkie tematy są. Port działa też jako OTG, więc można podłączyć różne rzeczy. Dostajecie 5 V, 1 A na wyjściu, w razie czego jest NFC. I co? I praktycznie tyle, kurczę. Jest jeszcze chyba ważna rzecz, jest IP68, jeżeli chodzi o kwestię wodoszczelności, więc powiem wam,
Pamiętam Honora, jak jeszcze był pod skrzydłami Huawei'a. Fajne to były smartfony, mi się podobały, miałem ich dużo w testach, ale to było dawno temu. Później Honor zniknął i wraca ponownie i ja na razie powiem wam, że telefon jest naprawdę turbo szybki. Specyfikacja robi wrażenie. Przetestuję, zobaczę, dam wam później znać. Na razie pozytywnie. Tyle na razie. Honor Magic 5 Pro. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.